Tyndalizacja mięsa to metoda konserwacji żywności, która polega na trzykrotnej pasteryzacji przeprowadzanej w odstępach od 1 do 3 dniowych. Pierwsza pasteryzacja zabija głównie formy wegetatywne, nie jest w stanie zabić niektórych form przetrwalnych. Po upływie doby, pod wpływem impulsu termicznego z przetrwalników rozwijają się kolejne formy wegetatywne bakterii, które giną po drugiej pasteryzacji. Trzecia pasteryzacja działa podobnie jak druga, zabijając ewentualne opóźnione bakterie. Mięso ogrzewa się do temperatury około 100 stopni Celsjusza, następnie schładza na 48 godzin i ponownie ogrzewa. Nie warto pomijać kolejnych etapów czy skracać na przykład do 5 godzin jednego dnia, gdyż mogą wytworzyć się groźne dla zdrowia człowieka patogeny. Wyszoruj i wypasz wrzątkiem słoiki oraz pokrywki. Do słoika wybierz tłuste mięso wieprzowe, np. łopatka, karkówka. Schab czy szynka są suche, można je wymieszać ze smalcem lub innym tłustym mięsem. Pokrój mięso na kawałki. Ja mam mieszankę karkówki i łopatki. Zmiel mięso w maszynce. Użyj pół na pół średnich oraz dużych oczek. Użyj soli ważonej lub soli peklowej. Na każdy kilogram mięsa użyj 15 g soli, to około 1 łyżka. Ja użyłam po połowie soli ważonej i peklowej. Na 1 kg mięsa, pół łyżki pieprzu ziołowego, 1 łyżkę granulowanego czosnku, pół łyżki majeranku, wymieszaj dobrze wszystkie składniki. Przełóż do sterylnych słoików, żeby było 3 cm przestrzeni od wieczka. Wciśnij mięso, żeby wybić powietrze. Wyłóż dno szmatką, żeby słoiki nie popękały. Ściany słoików też nie powinny się stykać. Zalej wodą do wysokości 2 cm od wieczka. Potem gotuj na małym ogniu, pierwszego dnia przez 3 godziny od momentu zagotowania się wody. Po 3 godzinach wyłącz i zostaw tak w garnku do następnego dnia. Drugiego dnia gotuj 2 godziny od momentu zagotowania. Trzeciego dnia gotuj 1 godzinę od momentu zagotowania. Takie mięso można przechowywać bez lodówki kilka lat.